new video this morning that some say may be proof we're not alone in the universe. A UFO in the form of a bright light is seen descending over the Dome of the Rock in Jerusalem. Czy zdarzyło ci się kiedyś wpatrywać w nocne niebo i zastanawiać, czy naprawdę jesteśmy sami w tak rozległym wszechświecie? Ten ogromny statek, który zdawał się zajmować około 70% horyzontu. Niezwykłe spotkania i zagadkowe zjawiska zostawiły intrygujący ślad dowodów, które domagają się naszej uwagi. W tej pasjonującej podróży przyjrzymy się 20 fascynującym przesłankom, z których każda kolejna jest bardziej zdumiewająca od poprzedniej. Te dowody tworzą niezwykle sugestywny obraz, jakbyśmy znaleźli się na kartach powieści science fiction. Mimo to pozostaje palące pytanie, czy to wyłącznie wymysły teoretyków spiskowych, czy może długo wyczekiwany, niepodważalny dowód rozwiązujący największą tajemnicę wszechczasów? Przyłącz się do nas, gdy odkrywamy 20 tropów dotyczących pozaziemskiego życia ujawnionych przez Anonymous. Temat jest dość kontrowersyjny, jak lubicie, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz komentarz kosmita, a przypnę ci serduszko. Udostępnij film i oglądaj do samego końca, aby poznać najbardziej szokujące rzeczy. Spisek w chmurach. W sierpniu 2017 roku w spokojnej okolicy Doliny San Gabriel w południowej Kalifornii miało miejsce zdarzenie, które wprawiło świadków w osłupienie. Na niebie ukazało się zagadkowe zjawisko, uchwycone później na wideo. Na tyle zdumiewające, że do akcji wkroczył nawet policyjny helikopter z hrabstwa Los Angeles, krążąc wokół obiektu i podsycając aurę tajemnicy. Sprawę jeszcze bardziej skomplikowały doniesienia, że w tym samym miejscu i czasie widziano duży biały balon reklamowy z logo korporacji. Czy był to zwykły przypadek, czy może celowa zasłona dymna? Część mieszkańców uważała, że obiekt na niebie wyglądał jak gigantyczne latające oko. Inni zaś zaczęli podejrzewać ukrywanie prawdy przez lokalne władze. Porwanie Travisa Waltona. Czy rzeczywiste wydarzenia potrafią być bardziej zdumiewające niż najbardziej fantastyczna fikcja? Dokładnie tak jest z historią Travisa Waltona. W zimie 1975 roku Travis Walton, pracownik leśny, wraz z całą ekipą kończył pracę w lesie Apache Sitgreaves w Stanach Zjednoczonych. Wracając do domu, mężczyźni zauważyli osobliwy, spory metaliczny dysk wśród drzew. Nagle z tego obiektu wystrzeliła wiązka światła, która trafiła Travisa i odrzuciła go na pewną odległość. Przerażeni koledzy w popłochu uciekli, co być może trudno im w pełni potępiać. Sama sytuacja była co najmniej szokująca. Po chwili jednak ruszyli z powrotem, dręczeni wyrzutami sumienia. Na miejscu nie było już ani Travisa, ani niezidentyfikowanego obiektu. Przez kolejne kilka dni służby prowadziły szeroko zakrojone poszukiwania, które nie przyniosły rezultatu. Dopiero po 5 dniach Travis pojawił się ponownie, mając tylko fragmentaryczne wspomnienia. Relacjonował, że znalazł się na pokładzie dziwnej maszyny, spotkał obce istoty i doświadczył tajemniczego braku poczucia czasu. Wiele osób dawało wiarę jego słowom, jednak inni podejrzewali mistyfikację lub chęć ukrycia jakichś innych podejrzanych spraw. UFO nad wiejskimi terenami USA. Gdzieś na opustoszałej drodze w głębi amerykańskiej prowincji doszło do zdarzenia, które zapisało się w pamięci okolicznych mieszkańców. Ktoś nagrał niesamowite wideo, nad szosą unosił się jakiś dziwny obiekt. Ludzie byli w szoku, bo podobnych widoków nie spotyka się na co dzień, zwłaszcza za dnia. W takich chwilach najbardziej przeraża nas to, czego nie pojmujemy. Czy to oznaka, że goście z innych światów obserwują nas w biały dzień? Nic dziwnego, że w wielu relacjach przewija się niepokój i wahanie między instynktem ucieczki a próbą zrozumienia fenomenu. W końcu jednak wyszło na jaw, że kosmiczny statek to balon promocyjny jednego z koncernów oponiarskich. Czasami więc prawda bywa mniej fantastyczna niż byśmy chcieli. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną fascynującą historię. Prawdziwa tajemnica Men in Black.
Termin Men in Black, MEB, większości osób może kojarzyć się z zabawnymi postaciami granymi przez Willa Smitha i Tommy'ego Lee Jonesa w popularnej serii filmowej. Jednak w rzeczywistości chodzi o bardzo osobliwe zjawisko tajemniczych mężczyzn w czarnych garniturach, którzy pojawiają się po zdarzeniach związanych z UFO, często strasząc świadków i wymuszając milczenie. Niektórzy uważają, że MIB to agenci sekretnej agencji rządowej, inni z kolei podejrzewają, że sami mogą być istotami pozaziemskimi. Jedno z pierwszych głośnych doniesień na ten temat miało miejsce w 1953 roku. Badacz UFO Albert K. Bender twierdził wtedy, że 3 mężczyzn w czarnych garniturach odwiedziło go tuż po tym, jak odkrył pewien metaliczny dysk. Co więcej, mieli się z nim porozumiewać telepatycznie i nakazać zaprzestania dalszych badań. Wielu starało się racjonalizować te incydenty. Jedni podejrzewali działania rządów próbujących powstrzymać masową panikę związaną z UFO, inni uznawali to za zbiorowe urojenia lub żarty. Tak czy inaczej, zjawisko MIB wciąż fascynuje i nie daje o sobie zapomnieć. Ujawnione tajemnice FBI. Istnieje dość powszechne przekonanie, że potężne organizacje na całym świecie nierzadko przechowują poufne informacje z dala od opinii publicznej. Bywa, że robią to z uzasadnionych powodów. Jednak działa tu tak zwany efekt Streisand. Im bardziej coś się ukrywa, tym bardziej ludzie chcą to odkryć. Właśnie z tego powodu ogólnoświatowe zainteresowanie wzbudziły niedawno odtajnione dokumenty FBI na temat UFO. Już od kilku lat FBI udostępnia The Vault, elektroniczną bazę zawierającą ponad 6700 dokumentów. Każdy może je bez trudu przeglądać. Wśród nich znalazły się również odtajnione materiały o obserwacjach UFO, pełne szkiców nietypowych obiektów latających i relacji obywateli. Jeśli tak poważna instytucja, jaką jest FBI, zajmuje się badaniem tego typu incydentów, to najwyraźniej musi być w nich coś, czemu warto się przyjrzeć. Coraz więcej rządów na całym świecie decyduje się odtajniać własne archiwa dotyczące UFO. Czyżby w tych tysiącach stron ukrywała się drobna, lecz kluczowa wskazówka, która rzuci światło na to, co naprawdę dzieje się tam w przestworzach? Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz za chwilę. Fioletowy UFO w Peru. W 2015 roku podczas nagrań popularnego talk show w Limie, stolicy Peru, doszło do spektakularnego wydarzenia. Nagle na niebie pojawił się wielki, lśniący fioletowy obiekt, który przemknął majestatycznie ponad placem budowy w dzielnicy Miraflores. Ekipa telewizyjna była kompletnie oszołomiona, bo całość trwała ponad 2 godziny. Rzecz jasna, pojawiły się różne tłumaczenia od dronów i meteorów po bardziej fantastyczne hipotezy o statku kosmicznym. Peruwiański oddział MUFON, Mutual UFO Network, przeprowadził śledztwo, ale nie znaleziono wystarczających dowodów, by jednoznacznie stwierdzić, czym był tajemniczy obiekt. Dziś pozostaje on jednym z bardziej intrygujących epizodów w historii obserwacji UFO w Ameryce Południowej. Intrygujący przypadek UFO w Hastings. Na nagraniu wykonanym z samochodu w Hastings w Australii w 2018 roku widać obiekt o kształcie dysku, który wzbudził mnóstwo pytań o wiarygodność doniesień o UFO. Naturalna reakcja świadka, pełna szoku i niedowierzania, dodaje tym ujęciom autentyzmu. Co ciekawe, po całym incydencie brak było dalszych informacji od oficjalnych służb czy świadków, co dla niektórych tylko wzmaga wiarygodność nagrania. Australia od lat słynie z obserwacji UFO, głównie ze względu na rozległe i słabo zaludnione obszary pustynne. Takie miejsca, niemal pozbawione ludzkich siedzib, mogą być idealnym poligonem dla potencjalnych gości z gwiazd. Czy te wizyty mają związek z prowadzeniem badań, pobieraniem próbek lub zwykłą ciekawością? Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo zaraz kolejne zdumiewające historie. Obserwacja UFO w pobliżu Olive Branch. W zimie 2015 roku wśród malowniczych śnieżnych krajobrazów mieszkanka Olive Branch w stanie Mississippi natknęła się na coś, co kazało jej wierzyć, że widziała prawdziwe UFO. Angela Ashton,
Certyfikowana badaczka z ramienia Cryptic Shadows Paranormal Research opowiadała, że tuż po północy, w pewien lutowy czwartek, zobaczyła obiekt wielkości boiska piłkarskiego, który emitował intensywne światło. Przez krótką chwilę udało jej się nagrać migoczące światła, które zdawały się wyrzucać z siebie mniejsze obiekty. Przenikliwe zimno zmusiło ją do powrotu do domu, a gdy po chwili wyszła ponownie, UFO już nie było, wystrzeliło wysoko w niebo i zniknęło. Dla niej było to przeżycie tak niesamowite, że wciąż trudno jej znaleźć racjonalne wyjaśnienie. Szokujące spotkanie pilota sił powietrznych z UFO. Wszelkie doniesienia o statkach kosmicznych pochodzące od osób po spożyciu alkoholu czy rozemocjonowanych fanów teorii spiskowych często traktuje się z przymrużeniem oka. Jednak sytuacja wygląda inaczej, gdy głos zabierają wyszkoleni piloci wojskowi. Niedawno pilot o imieniu Jorge Artiaga nagrał film, na którym widać lecący z zawrotną prędkością srebrny obiekt w kształcie dysku. Na nagraniu migocze on w pobliżu samolotu, co rozpala wyobraźnię. Sceptycy sugerują, że mógł to być zwykły balon z błyszczącej folii. Bardziej niepokojące teorie mówią o dronie szpiegowskim innego mocarstwa. Jedno jest pewne. Nawet ci najlepiej wyszkoleni wciąż potrafią się zdziwić, gdy na niebie pojawia się coś, co wymyka się standardowym wyjaśnieniom. Kule świetlne nad Outer Banks. W 2019 roku nad Outer Banks w Karolinie Północnej doszło do zjawiska, które ponownie rozgrzało wyobraźnię internautów. Pewien mężczyzna, William Guy, uchwycił w trakcie przeprawy promowej 14 jasnych kul na niebie. Cała scena wyglądała jak wyjęta ze świata science fiction. W oddali tylko ciemne wody i te tajemnicze punkty światła. Teorie zaczęły się mnożyć. Jedni mówili o chińskich lampionach, inni o flarach wojskowych, a jeszcze inni o aktywności obcych istot. Niektórzy sugerowali ćwiczenia Armii Stanów Zjednoczonych, która często prowadzi manewry z wykorzystaniem flar. Jednak jak to zwykle bywa, prędko pojawiły się głosy, że oficjalne wyjaśnienia to jedynie próba zatuszowania prawdy. CERN i anomalia na szwajcarskim niebie. Na pewnym nagraniu wykonanym nocą w Szwajcarii widać obiekt wyglądający jak dziwna, chmuropodobna forma, unosząca się nieruchomo na niebie. Brak dodatkowych informacji o tym, kto nakręcił film i w jakich dokładnie okolicznościach, więc pozostaje pole do spekulacji. Jedna z popularnych teorii łączy to zjawisko z Europejską Organizacją Badań Jądrowych, czyli CERN. Instytucja ta przeprowadza w Szwajcarii eksperymenty z zakresu fizyki cząstek elementarnych, co dla niektórych oznacza, że mogli przypadkiem otworzyć wrota do nieznanych zjawisk. Czy ten obłok UFO to efekt uboczny takich badań? Starcie UFO i myśliwców nad Alaską. Przenieśmy się w rejony Alaski, gdzie pewien myśliwiec F-22 wyruszył, by przechwycić tajemniczy obiekt w kształcie dysku. Jak głoszą doniesienia, UFO zostało zestrzelone, bo stanowiło potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego. Brzmi jak scena żywcem wyjęta z filmu science fiction, a jednak wydarzyło się naprawdę, przynajmniej takie krążą oficjalne i nieoficjalne relacje. Czy to możliwe, że był to wysoce zaawansowany dron szpiegowski? W końcu niedawno widziano nad Ameryką Północną chiński balon szpiegowski, więc niektórzy dopatrują się podobnego scenariusza. A może naprawdę mieliśmy do czynienia z pozaziemską sondą badawczą, która zrobiła krótki przystanek na naszej planecie? W ostatnich latach liczba doniesień o niezidentyfikowanych zjawiskach w przestrzeni powietrznej zdecydowanie wzrosła i to nie tylko w USA, ale też w Kanadzie, Kolumbii oraz Kostaryce. Nieziemskie spotkanie w Salt Lake City. W lutym 2023 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie nad Salt Lake City w stanie Utah. Wielu świadków opowiadało o półprzezroczystym, trójkątnym obiekcie o długości mniej więcej od 18 do 23 metrów, zawieszonym niemal nieruchomo na niebie. Ci, którzy go widzieli, opisywali, że przez pewien czas trwał w miejscu, po czym powoli zaczął przesuwać się na północ i w końcu zniknął. Oczywiście nie zabrakło spekulacji. Jedni twierdzili, że to tajny projekt sił powietrznych USA, słynny TR-3B,
inni, że obca cywilizacja. Na nagraniach widać nawet błyszczący, wypukły punkt na spodzie obiektu, co dodatkowo wzmaga tajemnicę. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Tajemnica diamentowej formacji. 23 kwietnia 2023 roku mieszkańcy Colorado Springs byli świadkami niezwykłego pokazu na niebie. Tuż przed godziną 18 pojawiły się tam nietypowe światła, które wywołały żywe reakcje i masę zgłoszeń do lokalnych mediów. Jedni widzieli 4 intensywnie świecące punkty, inni twierdzili, że aż 8. W pewnym momencie te obiekty ułożyły się w diamentowy kształt, wzbudzając jeszcze większą sensację. Co ciekawe, niektórzy świadkowie słyszeli przy tym ciche dudnienie. Nagrania i zdjęcia momentalnie zalały internet. Jedni mówili, że to zaawansowana technologia wojskowa, drudzy, że odwiedziny z kosmosu. Pytanie brzmi, co tak naprawdę ukazało się nad miastem? Niezwykłe zjawisko na niebie nad Vanderbilt. Jeśli ostatnio coś Cię zaskoczyło na niebie, uspokajamy, podobne widowiska miały już miejsce wcześniej. Nawet popularny serial z Archiwum X pokazywał kiedyś podobne zdarzenia, co oznacza, że temat jest w obiegu od dawna. Tym razem chodzi o obserwację UFO, do której doszło 3 grudnia 2012 roku nad skrzyżowaniem Vanderbilt-Dean w okolicy Prospect Heights na Brooklynie. Według naocznego świadka, który stamtąd pochodzi, nie było to odosobnione zjawisko. Te zagadkowe, płonące kule pojawiały się tam już wcześniej, zwykle w grupach po 3, poruszając się cicho i harmonijnie. Następnie zatrzymywały się i znikały tak nagle, jak się zjawiły. Co kryje się za tym świetlnym przedstawieniem? Zagadkowe niebo nad Wyoming. W USA coraz częściej pojawiają się relacje o tajemniczych obiektach w kształcie węży, przemykających wysoko w przestworzach, szczególnie nad Wyoming. Internauci, media, a nawet poważniejsze instytucje badawcze zaczęły się tym interesować. Te latające węże nie zachowują się jak balony ani latawce. Zdają się szybować i falować na wysokości, której nie osiągają zwykłe zabawki. Rozsądne wyjaśnienia zdają się kończyć, więc padają kolejne pytania. Czy to zjawiska naturalne, których nauka dotąd nie wyjaśniła, czy może coś zupełnie innego? Podobne incydenty obserwowano także w stanie Waszyngton i w Colorado. Tajemnica wciąż trwa, ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. UFO nad meksykańskim Popocatépetl. W 2020 roku potężna erupcja aktywnego wulkanu Popocatépetl w Meksyku przyciągnęła uwagę całego świata. Strumienie lawy i kłęby dymu rozgrzewały media społecznościowe. Jednak wydarzenie nabrało jeszcze intrygującego charakteru, gdy za tłem wybuchu kamera uchwyciła jasny obiekt przecinający niebo. Na nagraniu wyraźnie widać punkt światła, który zdaje się szybować na tle erupcji tuż po tym, jak wulkan wyrzucił lawę i pył. Kiedy film trafił do internetu, rozgorzały dyskusje. Jedni przekonywali, że to meteor, drudzy samolot bądź satelita, zaś miłośnicy UFO twierdzili, że kosmici są wyjątkowo zainteresowani aktywnością wulkaniczną. Od tamtej pory minęły już ponad 3 lata, a zagadkowe światło wciąż pobudza wyobraźnię. Czy był to zwiastun międzygwiezdnej wizyty, czy jedynie przypadkowe zjawisko przyrodnicze? Pewnie jeszcze długo się tego nie dowiemy. Zdjęcie dnia. Oto zdjęcie, w które nie wierzyłem, dopóki sam go nie zobaczyłem. Rzekomo udostępnił je demaskator i ma stanowić dowód na istnienie tzw. szaraków, czyli typowych wątle zbudowanych obcych istot z dużymi głowami i migdałowatymi oczami. Wielu kojarzy je z opisami uprowadzeń i bliskich spotkań, choć sceptycy twierdzą, że to wytwór masowej wyobraźni podsycanej filmami i literaturą science fiction. Zwolennicy teorii o UFO powołują się jednak na liczne relacje świadków i niewyjaśnione obserwacje, mówiąc, że szaraki mogą nas obserwować z daleka. Jak jest naprawdę? Oceńcie sami i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym tajemniczym zdjęciu. Niebiańska choreografia. Wiele osób sądzi, że większość obserwacji UFO to w rzeczywistości satelity Starlink firmy SpaceX.
Jednak kolejne nagranie może podważyć tę teorię. Na pozór widzimy 4 światła na nocnym niebie ustawione w jednej linii jak Starlinki. Po chwili jednak te obiekty zrywają formację i zaczynają tańczyć, zataczając kółka wokół siebie, jakby przeczyły prawom grawitacji. Zaskoczeni świadkowie przecierają oczy, bo oto światła znikają równie nagle, jak się pojawiły. Czy mieliśmy do czynienia z nieznaną technologią? A może z wizytą istot pozaziemskich? Niecodzienne manewry tych punktów światła pozostawiają nas z mnóstwem pytań bez odpowiedzi. Zmiennokształtne UFO nad Bogotą. Kolumbia to kraj nie tylko pełen pięknych krajobrazów, ale i niezwykłych historii o UFO. W 2020 roku pewien kolumbijski youtuber zamieścił nagranie z Bogoty, na którym widoczny był obiekt zdający się zmieniać kształt w pełnym świetle dnia. Scott C. Waring, znany w środowisku ufologicznym, analizował to wideo i stwierdził, że może ono świadczyć o pozaziemskim pochodzeniu obiektu. Obiekt ten zdawał się falować i transformować, co sprawiało wrażenie, jakby posiadał własną świadomość. Kilka miesięcy później inny youtuber nagrał kolejne UFO w ciągu dnia, a na początku 2021 roku do sieci trafiło wideo na TikToku, które miało pokazywać sześcienny obiekt szybujący w pobliżu samolotu pasażerskiego. Niektórzy mówią, że Kolumbia przyciąga obce cywilizacje jak magnes. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz za moment.